Czekam właśnie na Ubera i jadę na stację kolejową, aby wziąć pociąg do Kambodży. I to jest tylko jeden ze sposobów na to, aby się tam dostać. Najtańszy, najprostszy, na własną rękę zupełnie. Jedzie się pociągiem 6-7 godzin z Bangkoku pod granicę z Kambodżą. Przejście obrosło legendą, dlatego że jest tam mnóstwo sposobów na to, aby stracić pieniądze u oszusta, który udaje pogranicznika. Na przykład jest facet w mundurze i wam każe dać paszport. A to są podstawieni ludzie, którzy podstawieni przez ojej, ale pan głośno, drugi pan głośno. 4:30 rano w Bangkoku, wcale nie jest cicho. Potem należy spod tej granicy z miasta Poipet w Kambodży wziąć autobus albo taksi. Autobusy, słyszałam historię o tym, że na przykład zatrzymują się gdzieś na środku drogi i kradną wszystkie rzeczy od was, ci ludzie, którzy was przewożą. Dlatego ja chyba wezmę taksówkę. Słyszałam legendy, czytałam niesamowite historie, ale znajomi mi też powiedzieli, że nie jest tak źle, także jedziemy to sprawdzić. Jestem spóźniona przez niego. To jest Henryk, poznałam go w hostelu i postanowił się przyłączyć, więc jest trochę raźniej. Tylko cholera zaspał. Tak wygląda strefa bez słowa między Tajlandią a Kambodżą. Idziemy po wizę. Donoszę uprzejmie, minąwszy granicę Tajlandia-Kambodża, że wszystkie te legendy są bardzo mocno przesadzone. Zapłaciłam tylko jedną łapówkę w wysokości 100 bahtów, czyli 10 zł i wygląda na to, że one też już są stałe dla wszystkich przy wyrabianiu wizy kambodżańskiej. Wyrabiałam ją na granicy, całość zajęła godzinę. Teraz została nam jeszcze jedna przeprawa. Trzeba złapać taksówkę, która nie kosztuje miliony monet. Udało się. Jestem w Battambang w Kambodży. A tak wygląda hostel. $5 za łóżko w pokoju 8-osobowym. Jestem w Kambodży od 3 dni i dopiero dzisiaj wyszłam z hostelu, aby się trochę rozejrzeć. Montuję dla was odcinki i tyle z tym schodzi. O matko, co to jest? Ta opona, myślałam, że wąż. Wszyscy wiedzą o Kambodży, że jest tutaj Angkor Wat, czyli jedna z najpiękniejszych świątyń, a w zasadzie kompleksów świątyń na świecie. Że Angelina Jolie adoptowała kambodżańskie dziecko. Hello! I że jest bieda. Dzisiaj opowiem wam trochę więcej, ale to nie będzie wesoły odcinek. Wojna, wiadomo, to jest dramat dla każdego kraju, a tutaj wojna w Wietnamie przeniosła się tak rykoszetem i wielu ludzi straciło życie, w setkach tysięcy, prawdopodobnie 1 milion osób straciło życie w czasie wojny. I zaraz po wojnie nastały rządy komunistyczne, prawdopodobnie najbardziej radykalnego człowieka, jaki... Hello, hi. Cudowni są. Jednego z najbardziej chorych ludzi, jacy rządzili jakimś krajem w historii ludzkości. Chociaż Kambodża była teoretycznie neutralna w czasie wojny wietnamskiej, zrzucono na nią setki tysięcy bomb. Niektóre źródła podają, że nawet ponad 2,5 miliona. Po wycofaniu wojsk stron konfliktu władzę na ziemiach pokrytych trotylem i ludzką krwią przejął Pol Pot i tzw. Czerwoni Khmerzy. Pol Pot doszedł do władzy tuż po wojnie,
czyli wtedy, kiedy ludzie mieli nadzieję na to, że wreszcie będzie im się żyło lepiej. Jednym z pierwszych jego zarządzeń było opuszczenie miast przez ludzi. Mieli oni wszyscy przenieść się na wieś i pracować. Chciał on stworzyć czyste społeczeństwo, złożone tylko z niepiśmiennych chłopów, którzy pracują na wsi i na roli, odrzucając tym samym całą zgniliznę świata zachodniego i zepsucie. Uważał, że w ten sposób kraj, w zasadzie nie wiem co uważał, nie, to było szołom po prostu. Jak on to próbował osiągnąć? Zaczął od tego właśnie wysiedlenia ludzi na wieś, a następnie wszystkie osoby, które były podejrzane, zostały zabijane. Podejrzanymi osobami była cała inteligencja, byli ludzie noszący okulary, ludzie posiadający przedmiot, który nie jest, nie wiem jak to opisać nawet, powody, dla których ludzie byli zabijani, byli naprawdę błahe. Wystarczyło nie spodobać się reżimowi i pokazać nawet po oczach, że coś jest nie tak. Wszyscy musieli nosić ten sam strój, takie same fryzury i ciężko pracować po 15-16 godzin. System ten zakładał, że ludziom do życia wystarczy tylko to, co sami wyprodukują. Ale Kambodża nie była w stanie wyprodukować tyle żywności, aby starczyło dla wszystkich. W związku z tym masa ludzi umarła z głodu. No dobra, teraz najgorsze. W ciągu tych lat, w ciągu wojny w Wietnamie i zarządów Pol Pota, w Kambodży zginęło prawie 3 miliony ludzi, czyli 1/4 społeczeństwa całego tutaj. Każdy kraj ma swoją krwawą historię, ale w przypadku Kambodży rany są wciąż otwarte, bo wszystko to działo się w latach 70., czyli za życia naszych rodziców, a pewnie i wielu z was. I tego ludobójstwa dokonali ludzie na swoich własnych krajanach, na niewinnych cywilach. Zabito w brutalny sposób dziesiątki tysięcy dzieci. I na takich zgliszczach stoi dzisiejsza Kambodża. Rozmawiałam wczoraj z panem, który przeżył te czasy. Strasznie ciężko mi się go słuchało. On to wszystko pamiętał. On mi opowiadał niestworzone rzeczy. Nie wiem, czy powinnam je w ogóle opowiadać. Włącznie z tym, jak ginęli członkowie jego rodziny. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, to o tych czasach pisał Tiziano Terzani, wielki reporter, w swojej książce na przykład Duchy, którą czytałam przed przyjazdem tutaj, a jeśli nie macie czasu na książkę i chcielibyście obejrzeć film, to na Netflixie można obejrzeć Najpierw zabili mojego ojca w reżyserii Angeliny Jolie. Niech was nie zmyli reżyser, film jest naprawdę dobry, jest smutny, ale bardzo oddaje klimat, jaki panował tutaj za tamtych czasów. I przestaje to być taka historia, że wiecie, w 1900 którymś tam coś tam się stało, tu była taka bitwa. Ludzie mówią tutaj, że jest im ciężko, ale nie przesadzę, jeśli powiem, że w mało którym kraju widuję tak szeroko uśmiechniętych ludzi. Historii się nie cofnie, więc przez resztę tego i innych filmów skupimy się już tylko na teraźniejszości. Hello. Very nice. Very nice. Chłopiec powtarza wszystko po mnie. Bye bye. No super. Tylko to miał być jedyny dzień, kiedy jeżdżę motorem po wioskach kambodżańskich. I co oczywiście pada. Znaczy mój jedyny, bo jutro stąd wyjeżdżam. Było to śmieszne przez jakiś czas, że ja zawsze mam deszcz, ale ile można? Nawet jak przestanie padać, to i tak będzie ślisko. Zamiast wiosek kambodżańskich pokażę wam ołtarzyk. Co tu można zjeść? Dieta boska. Piwo. Czosnek. Coca-Cola. I fałszywe dolary. I can hold it. Oh no. Okej, sytuacja została opanowana i po prostu skrzyknęłam się z innymi osobami z hostelu. To jest właśnie plus hosteli. Skrzyknęliśmy się i wzięliśmy tuk-tuka. I jest jeszcze jeden plus poznawania ludzi w hostelach. Kolega ma drona. Jak jest? How is it?
Zajebiście! We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. Kierowca tuk-tuka zapytał, dokąd chcemy pojechać, do świątyń. Powiedziałam, że chcemy zobaczyć normalne życie i zabrał nas do siebie do domu. Większość domów ustawionych jest tutaj na takich palach, dlatego że w porze deszczowej ich zalewa, nawet do metra wody. Zwierzęta są wtedy przenoszone w inne miejsca, a teraz dzielą przestrzeń z ludźmi pod domem. To jest dom tego pana. Ma 3 krowy. Ludzie na wsi trudnią się przede wszystkim rolnictwem, wciąż używają starych metod, pługa, którego ciągną 2 bawoły. Uprawiają głównie ryż. To jest rodzina naszego kierowcy, żona i jego dzieci. Nie wiem, które dzieci są jego tak naprawdę. Wsi spokojna, wsi wesoła i dźwięk drona dookoła. Dzieci są zachwycone dronem. Coś czuję, że to będzie wydarzenie, o którym będą opowiadać jeszcze przez długi czas. Czym się różni podróżnik od turysty? Podróżnik próbuje zrobić wszystkie turystyczne punkty jak najtaniej. Zróbmy coś turystycznego i wyjdźmy na górę. Mało stąd ujęć, dlatego że muszę oszczędzać baterię, bo idę w bardzo ciekawe miejsce. I to miejsce się bardzo skomercjalizowało. Plastikowe stoliki,
Panie gotujące, hello! Kurczaka można zjeść. Bye bye. Wiatraki nad krzesełkami na zewnątrz. Wszystkie krzesełka zwrócone są w tą stronę. Gdzie to jest? Tu. W tą dziurę tam. I tam będzie show. To są nietoperze. Dokładnie o tej samej godzinie każdego dnia wylatują na polowanie, a polują na koniki polne. Dzięki nietoperzom i dzięki temu, że jedzą pasikoniki, które zżerają plony, szacuje się, że ratują one 2000 kg ryżu rocznie. Jest w tym coś zabawnego, że wszyscy przyszli obserwować nietoperze wylatujące z jaskini. A żeby wrócić, trzeba się odnaleźć z kierowcą.